Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie w zakupie korzystaj z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enewie. Proszę Państwa, dzieje się i to dzieje się skandalicznie, jak poprzednie dev update'y odnośnie zmian w Faraonie. Głównie tam mapy kampanii i mechanik związanymi mi się podobały i były na plus w większości. Tak tutaj odnośnie dev update'u przy bitwach i zmianach, jakie są wprowadzić do bitew w Faraonie, no to Zającowi ręce upadają i kolejna cząstka gdzieś we mnie umarła jako fana gier z serii Total War. Ten dev update jest krótki, także my też długo nad nim się nie będziemy rozwodzić. Zmiany, jakie zamierzają wprowadzić, to zwiększona śmiertelność, to jest realistyczna trajektoria strzał przy jednostkach dystansowych. I tutaj jak to przeczytałem, to musiałem aż rozchodzić, dlatego to sobie zostawimy tego cukieraska na sam koniec. Zmiany w widoczności jednostek, opis ogólny, bardzo ogólny, jeżeli chodzi o mapy bitewne i jakieś tam pierdoły związane z ikonami frakcji, to już totalna pierdoła. Wykorzystamy automatycznego tłumacza Google, żeby szybciej i sprawniej przebrnąć przez ten tekst, ale spokojnie, ja się zaznajomiłem z oryginalną wersją i to niejednokrotnie czytałem ten akapit, bo aż nie mogłem uwierzyć. Po kolei, śmiertelność. Ma być mechanika, która da nam możliwość natychmiastowej eliminacji wrogiej jednostki przez śmiercionośny cios. To będzie nowa mechanika, która daje tam procentową szansę w zależności od tego, co jest wyposażona nasza jednostka i co jest wyposażona przeciwna jednostka. Czytaj, że na przykład jak mamy ziomka z maczugiem, maczugowców, mamy epokę brązu, przypominam, więc takie jednostki są powszechne, to on ma dużą szansę tam na zadanie tych obrażeń, ale małą szansę na śmiertelność. Zwłaszcza na przykład jak oponent ma jakiś tam zbroję z tego brązu, tarczę, no to jest mniejsza szansa, że pierwszy cios powali wrogą jednostkę. Natomiast jak mamy jakiegoś, nie wiem, topornika, a przed nami stoi gołoklatę z, nie wiem, samą opaską biodrową i jakimś tam krótkim scyzorykiem, no to mamy dużo większą procentową szansę, że on nie musi mu całego tego HP, bo każda jednostka ma HP, obrażenia, obronę. Nie będzie musiał mu całego tego HP tam zbijać, tylko pierwszym ciosem gdzieś tam go trafi, przy procentowej szansie. Pierwszym ciosem go trafi i od razu go położy. I to jest ta mechanika, którą chcą wprowadzić. No spoko, bardziej realistycznie takie bitwy, przypadki na polach bitwy pewnie nieczęsto się zdarzały, że niby ziomek był ubrany, żołnierz, rycerz, oponent, wojownik był ubrany od stóp do głów w żelastwo, w tym przypadku brąz, a gdzieś jakiś, nie wiem, Dawid go kamyczkiem trafił w oko i się przewrócił. Takie rzeczy się zdarzały. Tylko że to znowu przyspieszy i skróci czas bitew. Bo tutaj najważniejsza ta mechanika wpłynie na jednostki rydwanu, bo tu będzie, zakładam, że znając realia Faraona, jednostki jakie tam walczą, no to ta śmiertelność, ta letality, ta procentowa szansa, no to będzie mocno wpływać na rydwany, bo tak to te rydwany średnio sobie się sprawdzały przy Faraonie. Co podniesie ich użyteczność, znacznie podniesie ich użyteczność, ale znowu skróci czas trwania bitew. Nie wiem czemu, znaczy no w sumie domyślam się czemu i to jest nawet logiczne, że Total War idzie coraz bardziej w stronę coraz szybszych bitew, coraz bardziej tiktokowych bitew, a w Warhammerze to dochodzą do takiego momentu, że robią wszystko, żeby gracz nie grał ręcznie bitew, tylko jak najczęściej klikał automat. Przez co te bitwy, w ogóle Total Wary coraz mniej przypominają strategie taktyczne, gry taktyczne, strategiczne, gdzie mamy pole bitwy, dowodzimy, manewrujemy jednostkami, wycofujemy, rotujemy, flankujemy, cokolwiek robimy, tylko i bitwa trwa, nie wiem, kilkanaście minut, nawet kilkadziesiąt minut, czasami trzeba powiedzieć dobrą bitwę taktycznie, a dochodzimy do etapu, gdzie jak już rozgrywamy tą bitwę ręcznie na mapie bitewnej, to ona trwa zwykle kilka minut, bo jednostki albo bardzo szybko się nawzajem eliminują, masakrują, przez co nie da się żadnej taktyki zrobić, albo panikują po jednej, nie wiem, po jednej flance, po jednej szarży, cała jednostka nagle panikuje, co w większości przypadków w tych nowych Total Warach dochodzi, zakrawa już o absurd, żeby tylko jak najbardziej skrócić czas trwania tych bitew. I powiecie, zajączku drogi, sam pewnie nieraz miałeś bitwę w tym znienawidzonym Warhammerze, gdzie powiedzmy przez godzinę prowadziłeś obronę miasta. No, zdarzały się takie bitwy. Zdarzały się takie bitwy, gdzie długo walczysz, pocisz obronę miasta, gdzie masz jakiś gówniany garnizon, przeciwko tobie są 4 pełne armie i musisz to wypocić, wykorzystując nierzadko ułomne mechaniki. Wtedy faktycznie bitwa trwa długo, no ale czy o takie bitwy nam chodzi?
Głównie Total War to są bitwy w polu. Oblęże, jakby nie patrzeć, większość graczy unika, czy jako obrońca, czy jako atakujący, z oczywistych względów. I patrząc na to przy takim Medievalu czy Romie 2, a Warhammer, Faraon, Troja, nawet Attila, to... Chociaż nie, no dobra, a Attilę cofam, do Attili się nie wypowiadam, ale przy tych Warhammerach czy Faraonach to bitwy są tiktokowo krótkie. A dodanie tej mechaniki Lethality, spoko, ma to nawet jakieś uzasadnienie, widzę potencjał w tym, tylko to znowu tak mi się wydaje, że przyspieszy i skróci czas trwania bitew ta mechanika Lethality, bo te jednostki jeszcze szybciej będą się w zamierzeniu eliminować, przez to bitwy będą jeszcze krótsze. A ja liczyłem, że jak wprowadzają zmiany do Faraona i robią z tego bardziej normalnego Total War'a, tak zapowiedzieli, no to, że te bitwy będą dłuższe i faktycznie będzie można wykorzystać te mechaniki. I przypominam, że Faraon to jest pierwszy Total War, gdzie jest mechanika tego zorganizowanego odwrotu, czy puszowania na siłę. I teraz, gdy mamy bardzo krótką bitwę, spróbuj wykorzystać tą mechanikę, tą genialną mechanikę, gdzie musisz część jednostek wycofać w zorganizowany sposób, tu przerotować, tam sflankować, tych zamienić miejscami w czasie bitwy. No może być ciężko, jak bitwa trwa, nie wiem, do 10 minut. Średnio, nie? Średnio. Dobra, przejdźmy dalej. Realistyczne trajektorie pocisków to jest w ogóle jakiś apogeum absurdu, co oni tutaj opisali, dlatego to zostawiłem sobie na koniec. Większa widoczność, a de facto mniejsza widoczność. Wprowadzili zmiany takie, że wszystkie budynki, przeszkody, lasy i tak dalej będą zmniejszać widoczność jednostek na polu bitwy. Co w teorii może być zmianą na plus, ale ciężko ocenić, no bo tu mamy suche informacje, a coś takiego trzeba by po prostu przetestować i zobaczyć w praktyce, jak to wygląda. Tylko, że to już zawsze było w Total Warze, nie wiem, no Medieval, Rom 2 zwłaszcza, lasy, te wydmy, które ci zasłaniały jednostki, chyba w Romie 2 najbardziej to, znaczy najwcześniej to wprowadzili, że to tak faktycznie przeszkoda terenowa ci mocno zasłania. Tutaj ma być niby to zwiększone, pytanie o zwiększone w porównaniu do czego? Do poprzedniej wersji Faraona? Do innych Total Warów? Ciężko ocenić, jednostki stojące wyżej będą mogły więcej zobaczyć. No, jak ktoś stoi na wzgórzu, no to widzi wszystko dookoła, no nie, no to już w Romie 2 było, no wow, fajnie, dodajecie future, który już był, także great sukces. To samo tyczy się lasów, które zmniejszają widoczność dla jednej, drugiej strony, pozostając jednostki można ukryć, no fajnie. Fajnie, rozumiem. To, co znowu wydaje się ciekawe, to jest to, że będzie rola lekkich jednostek, które będą miały wbudowaną mechanikę, że mają po prostu większą widoczność, atrybut zwiadowcy. To może być ciekawe, gdzie faktycznie przy jakichś bardziej spoconych bitwach będziesz tych zwiadowców używać, żeby zrobić rekonesans. Tylko, że jak bitwa znowu trwa 10 minut, bo się wszyscy w sekundę eliminują albo uciekają, no to wykorzystywanie taktyki, wysyłanie zwiadowców, no może się troszeczkę mijać z celem, no ale co ja tam mogę wiedzieć o Total Warach? Przejdźmy dalej, przegląd map bitewnych. Tutaj generalnie w skrócie to ładne zdjęcia i że mapy będą duże. Fajnie. To, co jest na pewno na plus w Faraonie było i co jest też w Warhammerze, to jest to, że mapy bitewne generalnie są spoko, bo są ciekawie zrobione. Nie są to jakieś płaskie przestrzenie. Także to jest na plus, mapy będą duże, tylko przypominam, że te mapy też nie mogą być za duże, bo przypominam, że to jest głównie walka wręcz, nie? Duża mapa, taka naprawdę duża mapa, to by się przydała do jakiegoś Empire'a czy Napoleona, gdy faktycznie duża mapa, przy dużej ilości manewrowania tymi swoimi wojskami i długich bitwach. Także ważniejsze, żeby nie te mapy były gigantycznie duże, tylko żeby były adekwatnie zapełnione poszczególnymi elementami, jakieś wzgórze, tu jakieś drzewko dające tą osłonę, tu jakaś niska, wyższa trawa wpływająca na prędkość jednostek, trochę bardziej pochyły teren, tutaj cyk, żeby faktycznie można było się pobawić w bitwach trwających 10 minut, no ale zawsze. Realistyczny i własny wygląd dla miasta Babilonu na mapie bitewnej, raczej jako ciekawostka, pewnie niewielu z nas nawet będzie miało szansę ujrzeć na własne oczy ten Babilon. Mechanika z tymi punktami poszczególnego zwycięstwa za zajęcie danych dzielnic w mieście. Czy to jest dobre, czy jest złe? Szczerze to się nie wypowiem, bo za mało tych oblężeń prowadziłem ręcznie, żeby mieć opinię, jak dobrze to jest zbalansowane i wpływa na rozgrywkę.
Oraz poszerzyli, powiększyli rozmiar murów, żeby łatwiej i przyjemniej prowadzić na nich bitwy. Nie wiem, teraz te mury jakoś tak troszeczkę absurdalnie szerokie, grube mi się wydają, ale nie wiem, może to jest tylko moje wrażenie. Natomiast co mnie bardziej irytuje i na co pragnę zwrócić waszą uwagę, to są te białe smugi zamiast de facto pocisków. Nie wiem, ja osobiście w żadnej bitwie takiej a la średniowiecznej czy starożytnej brać udziału nie miałem okazji, tylko bazuję gdzieś na popkulturze, filmach, zdjęciach, książkach i poprzednich produktach Star Warowych. I tam jak leciał grad pocisków strzał, to leciał grad pocisków strzał, a nie leciał grad de facto białych smug. Ja nie wiem, czy to jest na potrzeby, nie wiem, optymalizacji, że jak jest dużo strzał, to żeby ich nie było widać, tylko białe smugi jakoś to lepiej płynnie działają, no bo nie potrafię zrozumieć, dlaczego zamiast tego gradu pocisków mamy w tych nowych Star Warach grad białych smug, które się ciągną. Ale to już tylko takie moje spaczenie. Nie wiem, czy też na to zwróciliście uwagę. A powinniście, bo zaraz przejdziemy do clue tego dev update'u, czyli jednostek dystansowych, bo tam to już mi normalnie psycha siadła. A na koniec jeszcze z tego normalnego to mamy godło zmienili, no spoko, teraz zamiast tej... Ja myślałem na początku, że on tu jakieś zboże sieje, a to okazało się, że to jest nawiązanie, że rozsypującego popiół górskiej fortecy jakiejś tam spalonej. Teraz będzie miał nowe godło. Wow, wielka zmiana. Natomiast przejdźmy do clue i do czegoś, co mnie w tym dev update'cie przyprawiło o spadek kolejnych kilku chromosomów. Ja ten akapit kilkukrotnie czytałem po polsku i po angielsku, bo nie mogłem uwierzyć w to, co tutaj zostało zawarte. Mianowicie, z dumą dodają do Total War'a trajektorię pocisków. W sensie, że łucznicy będą strzelać albo po paraboli, jeżeli coś im zasłania, albo będą strzelać przed siebie, jeżeli będą mieli łatwy, dobry strzał i nic im nie będzie zasłaniać z celu. Rozumiecie? Tak, nie przysłyszeliście się, będzie mechanika, że będziesz mógł sobie kliknąć: hej, łucznicy, strzelajcie po paraboli, ale dalej i niecelnie. Albo jeżeli macie blisko oponenta i nic wam nie zasłania, no to możecie napiąć łuk i strzelić przed siebie z większą szansą, że traficie i zadacie duże obrażenia przeciwnikowi. Wow. To jest legitny szczyt absurdu w nowych Total Warach. Nie wiem, czy wiecie, ale to było od zawsze. Jeżeli coś było daleko od tych łuczników, to oni zawsze strzelali po paraboli niecelnie. Jeżeli coś im zasłaniało, twoja jednostka albo na przykład mury, to oni strzelali po paraboli i te pociski spadały jak deszczyk, bardzo niecelnie, na głowy oponentów, zwykle nie trafiając, albo strzelając bardziej po swojej niż po naszych. A jeżeli miałeś oponenta przed sobą, albo flankowałeś łucznikami, no to strzelali celnie, z dużymi obrażeniami. I oni teraz robią coś takiego, że będziesz mógł sobie ręcznie wydać rozkaz, z tego co zrozumiałem, będzie przycisk, decydując, kiedy łucznicy mają tak strzelać. I teraz się zastanawiam, po co? Po co? Jak łucznik miał okazję w Total Warze, jak łucznik ma okazję, zakładam, że oszczepy to samo będzie tu liczone, ale załóżmy, że łucznik. Jeżeli łucznik ma okazję oddać prosty, mierzony strzał przed siebie z dużą skutecznością i siłą, no to on zawsze sam to oddawał. W Medievalu było coś takiego, że jak miałeś oddział i część oddziałów miała, nie wiem, miałeś pół oddziału, że był zasłonięty przez twój, a pół mogło normalnie strzelać, to w jednym oddziale część strzała po paraboli, a część przed siebie, bo każdy za siebie decydował automatycznie. A tu teraz będzie możliwość, że hej, przed tobą stoi twój oddział, nie strzelaj po paraboli, bo twoja piechota jest przed i walczy z wrogą jednostką, tylko strzelaj przed siebie, tak? Czy my będziemy wprowadzać tam jakieś egzekucje NKWD, że będą strzelać po plecach bardziej po swoich niż po naszych, co nabierze teraz nowego znaczenia, bardziej po swoich niż po naszych. I na tym etapie ja jestem tylko po prostu ciekaw, jak oni, pracując, poszczególne osoby, które pracują w tym korpo, Creative Assembly i decydują, projektują tego Total War'a, jak oni doszli do takich wniosków. Nie wiem, przyszedł sobie jakiś ziutek z Creative Assembly do biura i powiedział do drugiego ziutka: hej, słuchaj, wczoraj oglądałem sobie, nie wiem, Królestwo Niebieskie. Ten film o krucjatach z Orlando Bloomem. Oglądałem ten film i tam oglądałem oczywiście razy 1,5 i pomijałem poszczególne sceny, bo wiesz, szkoda czasu, trzeba TikToczka scrollować. I tam ci łucznicy strzelali raz tak, a raz tak. Wow, dodajmy to do gierki. No i jak? To, co wam mówiłem, to jest stracona dekada, jeżeli chodzi o Total War'y.
To jest dosłownie stracona dekada. Nie wiem. I ci jeszcze napiszą We are excited, rozumiesz? Jesteśmy podekscytowani. W tym korpo slangu, we are excited. I od razu masz te wspomnienie, jak to scenarzyści, nie wiem, Wiedźmina Netflixowego We are excited nowym sezonem. No co wam mogę powiedzieć? Jeżeli poprzednie te dev update'y były spoko, ze zmianami na mapie kampanii, no większa mapa, więcej frakcji, nowe regiony, Mezopotamia, mechaniczki jakieś tam, może poza tym szybkim pływaniem po morzach, co może być trochę przegięte. Tak tutaj odnośnie tych bitew, no nie wszystko jest na minus, bo ta śmiertelność może faktycznie będzie zbalansowana i jakoś odda bardziej klimat bitwy, zwłaszcza pod rydwany. Ta widoczność zawsze była od Total Warach. Od Roma 2 była faktycznie gdzieś tam mocno nastawione, tylko że w Romie 2 znowu mapy były generalnie płaskie w większości i tylko lasy albo wydmy ci wpływały na to, że coś widziałeś, chyba że walczyłeś w mieście. Tak, tutaj trzeba po prostu poczekać, zobaczyć jak to w praktyce wyjdzie. Wygląd map, no to no fajne graficzki, fajny Babilon. No, a tutaj no nie wiem, no próbuję poważnie podchodzić do tematu, a tu ktoś nie podchodzi poważnie do tematu, no przecież to jest jakaś kpina. Także czekam na wasze opinie odnośnie tego Dev Diary. Może macie inne spojrzenie na to niż Zajączek, pewnie tak, bo Zając jest specyficzną osobą, dużo chromosomów, także co, dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca, trzymajcie się do następnego, cześć, cześć. Na koniec jeszcze taka wisienka na torcie, komentarze, a mianowicie jeden komentarz pod tym całym dev update'cie, mianowicie Żbiczek rozwodzi się i rozkoszuje, że system ten z trajektorią strzał to jest coś, co ta seria powinna mieć od dekad. Serio? Serio? Od dekad? Chociaż jeżeli do tej pory Total War jedynie kojarzył z wyrobem Total War podobnym zwanym Warhammerem, patrząc po jego profilowych i ludziach, którzy tu się udzielają, no to nic dziwnego, że nie wie jak wygląda porządna bitwa w Total Warze i normalne ostrza łuczników. Ale dobra.